czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia w tym tygodniu. Tutaj jest 6 monet i mam wrażenie, że dużo osób czegoś od Was potrzebuje. Co do Was przychodzi, kto się pojawia? Tutaj z kolei 10 monet i jak najbardziej może tutaj chodzić o pieniądze, albo ktoś chciałby, żeby zaopiekować się domem, podlewać rośliny pod czyjąś nieobecność. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi 7 mieczy i bardzo dobrze. Nie dość, że umiecie powiedzieć nie i tak jakby zapobiec czy zdradzie, czy wykorzystaniu na przykład waszej dobroci, ale też widzę, że nie uciekacie od pewnych rzeczy, które muszą być wykonane. Ale to zaraz, bo nie chcę się tutaj zaplątać. Jak wy się przedstawiacie? Wy pokazujecie się jako 2 buław. No właśnie, pracujecie nad stawianiem granic. Rada dla Was, co Was wspiera? Wspiera Was 3 buław z kolei. I czego nie robić, czego unikać, co Wam przeszkadza? 10 mieczy i z przełożenia 9 kielichów. Ciekawy rozkład. Mam nadzieję, że gdzieś się tutaj zaraz nie poplączę, dlatego że pojawiło się kilka sprzeczności, bo tutaj widzę coś pomiędzy bujaniem w obłokach, marzeniem, planowaniem, a rozmarzeniem, planowaniem, a takim stąpaniem twardo po ziemi i takim raczej pragmatyzmem. Wybaczcie, ale zacznijmy od tego, że 9 kielichów z przełożenia i no ja tutaj widzę, że są Wam w głowach przyjemności, wszystko, co sprawia Wam radość, wszystko, co Was koi, to Was interesuje tutaj i widzę właśnie tutaj takie bujanie w obłokach i planowanie wycieczek, wyjazdów, tego, co zrobicie z resztą roku. Jeśli chodzi o sprawy typu na przykład komunia, czy słuchajcie, matura, czy jakiekolwiek tam inne ważne wydarzenia, to widzę, że ktoś za bardzo odpływa i za dużo chce przeznaczyć pieniędzy na przykład na komunię, czy tam na chrzciny, czy cokolwiek, na przykład po to, żeby komuś zaimponować. A to wcale nie jest potrzebne, bo wcale nie chodzi o zaimponowanie komuś tutaj wspaniałą kreacją, czy no nie wiem, jakąś świetną knajpą wynajętą, ale chodzi o takie raczej duchowe przeżycia. W ogólnej energii jest 6 monet. No każdy tutaj, słuchajcie, prosi, daj, poradź, pomóż, zrób. I wydaje Wam się momentami, że jest tego za dużo. No, każdy czegoś od Was chce i najprawdopodobniej przyzwyczailiście pewne osoby, że zawsze kiedy mają jakieś bzdety, to mogą do Was przyjść. I nie ma w tym nic złego. Do momentu, kiedy Wam po prostu nie wskakują na głowę i do momentu, kiedy no, musicie tutaj, nie musicie dla innych rezygnować ze swoich potrzeb czy planów. Tutaj widzę, że jako że bujacie w obłokach i macie dużo pomysłów i też takich kuszących propozycji czy ofert, to tutaj widzę, że sypniecie groszem i przestrzegałbym przed takimi impulsywnymi pod wpływem chwili zakupami, bo tego może się pojawić dużo. Przychodzi do Was 10 monet i ta karta jasna jest związana z obfitością finansową, więc może ktoś tutaj dostanie jakieś pieniądze albo jakiś prezent wymarzony, ale też widzę, że ktoś od Was bardzo wymaga właśnie tego, żeby jemu czy jej ten prezent podarować. Czyli powiedzmy, ktoś w najbliższym otoczeniu zaprosił Was na komunię, czy tam na chrzciny, no i powiedzmy tutaj na liście prezentów było coś naprawdę kosztownego. I ktoś naprawdę tego wymaga i
Jesteście w stanie poświęcić dużo pieniędzy na to, żeby komuś zrobić przyjemność. I nie wiem, co się w dzisiejszych czasach daje na komunię. Pewnie jakieś samochody, iPady i no nie wiem, iPhony i tak dalej. Za moich czasów to były, słuchajcie, no nie wiem, łańcuszek, rolki albo słuchajcie, jakiś album na zdjęcia. Nic więcej, ale teraz dzieciaki to troszeczkę inaczej w dzisiejszym pokoleniu, tym młodym. Ale też w tej 10 monet widzę, że tutaj przede wszystkim dbacie w tym tygodniu o to, żeby wam było dobrze, miło i chcecie inwestować nie tylko w wakacje, w urlopy, ale też w jakiś remont, w nowe, no nie wiem, zasłonki, w nową pościel, coś, co sprawi, że będzie wam się milej żyło. Do przeszłości odchodzi 7 mieczy i no tutaj widzę, że ktoś za bardzo chce na was polegać i ta osoba zostanie oddelegowana. To może być też ktoś, kto na przykład miał kiedyś z wami relację taką, powiedzmy, troszeczkę romansowo-romantyczną, bo w 9 kielichów również możemy o tym mówić. Ten ktoś pojawia się nie z takiej czystości serca i z miłości, ale raczej dlatego, że chce coś ugrać, raczej dlatego, że potrzebuje uwagi, atencji i raczej tutaj no, bym się w to nie angażował, ale myślę, że wy to zauważycie. Tutaj aż tak zaślepieni nie jesteście. Tutaj widzę, że ktoś z was może mieć też tendencję do uciekania od obowiązków, tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie sobie tutaj szukacie jakichś zasłonek w internecie, czy nowych mebli, czy biletów lotniczych itd., itd. Wy pokazujecie się jako 2 buław i to nie jest tylko i wyłącznie rozdroże, chociaż może tak być u kogoś, na zasadzie czy zainwestować tyle i tyle pieniędzy w komunię czy prezent po to, żeby komuś zaimponować, czy na przykład odłożyć i mieć w przyszłości na coś większego dla siebie. No tutaj mogą być ewentualnie takie rozterki. Czy wydać teraz na jakieś szybkie bzdety małe, czy raczej odłożyć na coś większego. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim w tej 2 buław tutaj chodzi o stawianie granic i o zaprzestanie dawania innym przyzwolenia na przesuwanie pewnych granic. Momento. Bo pamiętajcie, że inni zrobią nam tyle, na ile sobie pozwolimy. I jakkolwiek to brzmi, zajrzyjcie sobie w przeszłość w waszych głowach i pomyślcie o sytuacjach, w których tak właśnie się wydarzyło. Że komuś na coraz więcej pozwalaliście, aż w końcu no, ta osoba myślała, że wszystko jej się należy, czy jemu. I jak szybko to się dzieje. Słuchajcie, czyli co? Stawiamy granice, nie pozwalamy, żeby ktoś je przekraczał. I w razie jest 3 buław. Karta bramy. I to jest fajne. Bo tutaj jeśli rzeczywiście są jakieś ekshumacje i osoby X wracają z przyszłości, to jest powiedziane, żeby raczej wybrać coś nowego, aniżeli pozwolić komuś na nowo z przeszłości zagościć w waszym życiu. I to, że ktoś się odezwie, to, że wymienimy kilka życzliwości, to nie znaczy, że taka osoba już od razu musi jakby powrócić, prawda? Wcale nic to nie znaczy. Tutaj też trzeba racjonalnie myśleć. I w tej 3 buław powiedziałbym tak. Jeszcze się na razie wstrzymać z inwestycją pewnych pieniędzy, dlatego że ta oferta, która jest na horyzoncie, może nie to, że wcale nie jest taka wspaniała, ale chodzi o to, że w najbliższej przyszłości będzie coś korzystniejszego. Więc mądrzej wydawać pieniądze i troszeczkę zejść na ziemię, jeśli chodzi o planowanie jakichś tam urlopów. Wcale nie muszą to być egzotyczne, drogie wakacje. Polska też jest piękna. Ja na przykład nadal nie byłem na Mazurach. Jeszcze nigdy. Czego nie robić, czego unikać? 10 mieczy. No i właśnie tutaj chodzi o to, żeby nie obawiać się rezygnowania z czegoś. Tylko i wyłącznie po to, żeby dzięki temu mieć w przyszłości środki, energię czy sposobność na coś więcej, na coś innego. Też słuchajcie, jeśli zaprosicie znowu do swojego życia oszusta, to pamiętajcie, że ta sytuacja nie będzie wcale wyglądała lepiej niż wcześniej,
Być może na początku, ale za jakiś czas skończy to się dokładnie tak samo. Więc ekshumacji nie robimy, odpuszczamy sobie dla dobra siebie, dla dobra swojego spokoju. No coś, co kiedyś nie wychodziło, a nagle próbuję sprawić, żeby było inaczej. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.